zahaczyliśmy rogiem zderzaka, przerysowaliśmy trochę zderzak, lampę, a że to był samochód taty, no to żeby się nikt nie dowiedział. Sami nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić. Okazało się, że na naszej ulicy jest firma, która się nazywa Profesjonalna Kosmetyka Samochodowa. Myśmy nie mieli pieniędzy, żeby im zapłacić za to. I temat był taki, że po prostu musieliśmy przez 2 dni zamiatać w nich plac. Zdarzają się telefony czasami o 12 w nocy w sobotę, nie? Siedzisz przy przysłowiowym piwku One z są przyjaciółmi, ktoś dzwoni. Mi by to nawet nie przyszło do głowy, tak? No bo wchodząc na danym studio widzę, w jakich godzinach jest otwarte, tak? I ja nie neguję tego, dlatego że rozumiem tych młodych ludzi. Często dzwonią do mnie klienci i mówią, czy pan obkleja samochody? Dlatego ja dzielę tych klientów na większość na tych, którzy chcą obkleić to auto i tych premium, którzy chcą okleić to auto. Z całą tą otoczką, chcą mieć to zrobione dobrze. Jeżeli ktoś stwierdza, że on będzie robił detailing i on tam zainwestuje, bo bariera wejścia jest niska, nie. Uważam, że bariera wejścia nie jest niska, bo bariera błędu jest szeroka i nie mając żadnego ubezpieczenia, możemy się nadzieć na bardzo wysokie koszta. My nie będziemy rozmawiać na ten temat, bo my tego produktu jeszcze nie znamy. To, że myśmy sobie go tu pokleili i on się fajnie kleił, okej, super, ale my go musimy skatować. W dzisiejszym odcinku Tech Talk opowiemy sobie o tym, czym jest branża detailingowa, w jakim kierunku ona zmierza, a także jakie wyzwania nas czekają w przypadku, kiedy chcemy w tej branży się rozwijać. Mamy 2 specjalnych gości. Jest to Jacek Mika i Michał Malicki. Cześć. Cześć. Chłopaki prowadzą 2 inne detailingi w zupełnie 2 różnych miejscach w Polsce, jednak są prywatnymi przyjaciółmi, są znajomymi, wspólnie się szkolą, rozwijają i dziś podzielą się z nami wiedzą na temat tego, co robić, jak robić i w jakim kierunku ta branża zmierza. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć. Dobrze, to może zacznijmy od tego, że macie 2 oddzielne detailingi. Obaj macie ocenę 4,9 na 5 na Google, więc w ogóle powiedzcie, jak zaczęła się Wasza droga do tej przygody detailingowej i jak było na początku i jaki był proces budowania Waszych brandów, czyli Mika Design oraz Diamond Rose Detailing. Okej, więc no u mnie jak to się zaczęło? Zaczęło się to lata temu, tak naprawdę troszeczkę zasiane przez ojca, który dbał o samochód swój, samochody, wszystkie, które miał. Były to lata, kiedy po drogach jeździły maluchy, tak? Więc co sobota, wiadomo, trzeba było umyć samochód, wtedy wszystko robiło się ręcznie, nie było myjni bezdotykowych. Więc tak powoli od małego uczestniczyłem w tym. No i w pewnym momencie zorientowałem się, że dbam o samochód bardziej niż normalny, przeciętny Kowalski, tak? Doszedłem do tego etapu, że stwierdziłem, że po prostu robię to tak długo zajmuje mi mycie auta i skupiam się na takich detalach, że coś jest ze mną nie tak. Nie? No w tamtych czasach nie słyszałem słowa detailing, tak? Więc jakby tak, nie istniało to jeszcze w Polsce, wiadomo, w Stanach tak, to już lata temu, co można było zaobserwować choćby w Powrocie do przyszłości w filmie, tak? Natomiast no, jak to się potem rozwinęło, no, zaczęło się od tak naprawdę malucha, gdzie mój ojciec mnie zaraził tym, że zrobiliśmy renowację tego samochodu, rozebraliśmy go na części pierwsze, oczywiście w warunkach domowych, tak by to można było nazwać, więc wyszło jak wyszło. No ale tak to się potem zaczęło. No, potem troszeczkę marketingu, troszeczkę sprzedaży, no i padła decyzja oficjalnie, można powiedzieć, że 2017 rok. Od razu postawione było tylko i wyłącznie na wysoką jakość usług, bezkompromisowych. No i wiedza, nie? Wiedza, jeszcze raz wiedza. Nie tylko to, że kładę powłokę ceramiczną, ale skąd, jaki skład, jak to wszystko wygląda, tak? Folie to samo. No dzisiaj to już jest daleko posunięte. Rynek się rozwinął bardzo mocno. Ja nie wiem, czy w Polska to jest 2. czy 3, tak? Jeżeli chodzi o rozwój na świecie, czy w Europie, tak można powiedzieć, w Europie bardziej. No więc jest to daleko, nie? Bardzo daleko. Ja chyba nie będę oryginalny,
Bo początek historii jest dokładnie tak sam jak u Jacka, no bo też pochodzę gdzieś tam z rodziny motoryzacyjnej. Też robiłem z ojcem remont samochodu, tylko dużego Fiata i gdzieś tam zawsze gdzieś te samochody były z tyłu, gdzieś zawsze się to robiło, ale taki punkt zaczepny pierwszy, żeby w ogóle zająć się tym profesjonalnie, żeby zgłębić ten temat, był w ogóle, to jest prześmieszna historia. Było to na studiach w Łodzi, pierwszy rok. Pierwszy tydzień w ogóle z kolegą jechaliśmy jego Golfem 4. Zahaczyliśmy rogiem zderzaka, przerysowaliśmy trochę zderzak, lampę, no, a że to był samochód taty, no to żeby się nikt nie dowiedział. Sami nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić. Okazało się, że na naszej ulicy jest firma, która się nazywa Profesjonalna Kosmetyka Samochodowa. Poszliśmy do nich, czy da się coś z tym zrobić. No, stwierdzili, że tak. Zobaczyliśmy auta, które tam stoją, już przycieraliśmy oczy, o co chodzi w ogóle tak naprawdę, tylko był jeden mały problem. Myśmy nie mieli pieniędzy, żeby im zapłacić za to. I temat był taki, że po prostu musieliśmy przez 2 dni zamiatać w nich plac, żeby nam zrobili nam ten samochód i tak faktycznie było. I przez te 2 dni zobaczyłem tyle, że gdzieś z tyłu głowy się pojawiło, że może to jest ten kierunek, może to jest coś innego, żeby iść w usługę bardziej premium. No i zacząłem to powoli zgłębiać, tak? Wtedy nie było tej wiedzy wszędzie dostępnej jak teraz. Mieliśmy raczkujące forum Kosmetyka Out i angielskojęzyczny Detailing World. I to była baza, tak? Plus kupowanie, testy, jakieś najzwyklejsze maszyny i po kolei auto taty, gdzieś tam potem swoje pierwsze auto, gdzie każdy się puka w głowę, co ty robisz, on jest czysty, a ja dalej. Potem gdzieś tam auta znajomych, rodziców znajomych. Potem tak naprawdę już jak poznałem żonę, swoją wtedy no jeszcze nie żonę, to ona mnie pchnęła, żeby rzucić to wszystko i pójść jakby na swoje, tak? Zacząć zarabiać pieniądze. A że byłem handlowcem, tak naprawdę całe swoje życie pracujące, no to stwierdziłem, że okej, myślę, że będę potrafił to sprzedać. I tak jakoś z dnia na dzień rzuciłem wszystko, otworzyłem firmę. Ale nie w Bieszczadach. Nie, w Bieszczadach nie. Nie, w Tomaszowie Mazowieckim. Chociaż to nie jest moje rodzinne miasto, ale tam gdzieś osiadłem i tam sobie działam. I szczerze powiedziawszy, zmieniając na szybko troszkę temat, miałem wiele propozycji prowadzenia firm w dużych miastach, jakichś spółek i tego typu tematów. Ja osobiście bym się nie zamienił. Ja wolę mniejszą miejscowość. I tak do tej pory się No, męczymy. Są plusy W tego międzyczasie i- gdzieś tam się poznaliśmy. Tak, Tak, ja usłyszałem w jaki sposób, ale to o tym nie będziemy może mówić. tak. Była euforia. Tak. Pozdrawiamy chłopaków z Euforia. Tak. Dokładnie. Natomiast właśnie to jest takie też dla mnie ciekawe, jak to jest, że dużo osób na to patrzy w ten sposób, że jesteście dla siebie konkurencją. No bo tak to poniekąd wygląda. Jednak jesteście w innych rękach, w innym miejscu, a macie cały czas ze sobą dobry kontakt, wspieracie się, pomagacie sobie i tak naprawdę wspólnie się uczycie i ten kunszt detailingowy ciągle poprawiacie razem. I jak to wygląda? W sensie, jak to się stało, że nie traktujecie siebie jako konkurencję? Wiesz, no po pierwsze odległość, która nas dzieli, tak? Wiadomo, klient ze Śląska może do mnie przyjechać, ale no nie oszukujmy się, no my po prostu się przyjaźnimy, po prostu się lubimy, pomagamy sobie, nasze dziewczyny się bardzo, bardzo lubią, nasze dzieci, jeździmy prywatnie na różne wyjazdy, przeżyliśmy naprawdę kupę z fajnych przygód. No tak, no to też jest tak, że... Bawimy się tym też troszkę, tak? No właśnie, tym detailingiem. I też ja może dodam to, że wiesz co, fajnie by było wielokrotnie w kuluarach mówi się o tym, żeby właściciele studiów detailingowych, czy też detailerzy, tak, żeby się nie dzielili, tylko łączyli, nie? I wiesz, lata temu, gdzie z tego miejsca mogę pozdrowić Łukasza Srokę, Tak, tak? Łukasz Sroka, Spotkaliśmy serdecznie się Cię pozdrawiamy. z fajnymi ludźmi. Tam też poznaliśmy się z Michałem, gdzie była fajna ekipa i tam było czuć taką przyjaźń, nie?
nie wiem jak ty, Michał, ale ja wolałbym, żeby Michał był bliżej. Na przykład, Tak, my niejednokrotnie nawet były rozmowy, słuchaj, Oczywiście. może zaczniemy razem. Tak, Ale wiesz, nie, jest nam dobrze tak jak jest. Każdy ma totalnie odmienne podejście do biznesu. Zgadza się, ale też mamy inną wiedzę, nie? Ona jest bardzo szeroka, natomiast czasami mnie brakuje gdzieś, albo nie wiem, zapomnisz o czymś, tak? Tutaj ostatnio dzwoniłem do Michała, kurde, przypomnij mi, nie? Jak to było, co zrobić, nie? O, dobra, to od razu, no jasne, wszystko, Jacek, nie? znowu ja się supportuję Jackiem przy bardziej bieżących tematach, które są teraz na topie, tak? A on dzwoni do mnie w tematach niekiedy archaicznych, bo ja zawsze jakby wybiłem się na tym, że tykałem rzeczy, których nikt nie chciał dotknąć, ciężkich tematów. To jest takie bardzo ciężkich wzajemne uzupełnianie wiedzy, ale to też jest tak, że jakby będąc w tej branży bardzo długo, mamy znajomych jakby w całej Polsce, tak, którzy wykonują też ten zawód, czy Paweł Sokół, którego pozdrawiamy serdecznie, czy Grzesiek Urban, czy właśnie Łukasz Sroka, tak, jakby znamy się i ja nie mam z tym większego problemu. Chciałbym, żeby ta branża, jakby ludzie czy właściciele studiów Wróciła do tego, co detailingowych, było. tak, żeby to wróciło, bo to jest fajne, nie? To jest naprawdę fajne i czasami jest tak, że mam klienta na przykład z bardzo daleka, z Poznania, nie wiem, gdzieś tam druga część Polski, Lublin, wiesz, ktoś kupuje auto na Śląsku, chce od razu ten samochód zrobić, tak, ale potem ta bieżąca pielęgnacja, no to fajnie by było mieć kogoś polecić, żeby ta bieżąca pielęgnacja odbywała się w miejscowości, gdzie z której ten klient pochodzi. No, jeżeli to jest centralna Polska, no to oczywiście tutaj polecam Michała, tak? Jeżeli to gdzieś są jakieś inne regiony, to też dobrze by było tam mieć człowieka, do którego ten gość może pojechać, bo wiemy, że ta jakość, którą ja dostarczam, ona będzie również tam, nie? Wiesz, jak nie masz takich osób, no to zostawiasz tego klienta no to tak z ciężkim sercem, nie? Prosty przykład, nawet pytasz się, że nie traktujemy siebie jako konkurencja. Mieliśmy taką sytuację, że Jacek miał zakontraktowaną usługę u klienta od siebie ze Śląska, ale auto było do odbioru w Łodzi, tak? Żeby on nie musiał jechać, szybki telefon do mnie i ten klient zaufał Jackowi, że pojedzie z nim człowiek, który wie, co robi, że pomoże mu odebrać ten samochód, że on będzie obsłużony w pełni i to auto trafi do Jacka w takim stanie, jak ja bym chciał, żeby to auto trafiło do mnie. A ten klient będzie zaopiekowany, zadowolony i jakby krótki wycinek tej usługi należał do mnie i działamy dalej, tak? Okej, czyli tak ogólnie podsumowując, ja wiem, że tak jest, też bym tego sobie życzył, że tak było w branży, natomiast właśnie chciałem to, żeby to wybrzmiało od Was, żebyście powiedzieli na własnym przykładzie po prostu z życia, że faktycznie współpraca daje więcej niż po prostu, no takie wiecie, podbieranie sobie klientów, czy jakieś udawanie, że sobie nie pomagamy, że jednak ta współpraca właśnie daje to, że można coś razem nowego stworzyć i daje to nowe obszary do tego, żeby klienci mieli jeszcze lepszy serwis i jeszcze lepszą jakość obsługi. Nie? No tak, no słuchaj, to najprościej to można wytłumaczyć w ten sposób, że jesteśmy, można powiedzieć, rzemieślnikami, tak? W momencie, kiedy masz zakontraktowane w sezonie mnóstwo samochodów, które idą jeden za drugim tak naprawdę, jeżeli chcesz utrzymać tej jakości i wydarzy Ci się choćby prosta ludzka rzecz, czyli choroba, zachorujesz, tak? A klient, nie wiem, teraz odbiera samochód, jest, nie wiem, z Niemiec, dajmy na to, miał być u Ciebie w kalendarzu, no to w tym momencie zawsze mogę zadzwonić do Michała i powiedzieć: Michał, proszę Cię, podjedź, zrób mi to, tak? Wiem, że ta jakość zostanie dotrzymana, klient będzie zadowolony, ja w tym czasie się podleczę, dajmy na to. To są plusy, nie? Tu rynek jest wolny. Każda marka jest inna, tak naprawdę, natomiast łączy nas jedno, jakość wykonanych usług. W tym jest klucz, nie? I teraz to klient wybiera i ma do tego całkowite prawo, do kogo chce się udać, nie? No właśnie, do tego jeszcze pytanie szybkie. Na co Waszym zdaniem klient powinien zwrócić uwagę? Czyli w sensie, co jest istotne z perspektywy klienta, który odbiera nowy samochód, czy ma jakieś swoje auto, które ma od lat, chciałby to auto, nie wiem, odnowić, chciałby je odświeżyć, czy po prostu jest to auto nowe i chce je zabezpieczyć na przyszłość. Na co taki klient powinien zwracać uwagę, jak szuka odpowiedniego studia dla siebie? Czy ja teraz może zacznę.
że najpierw musimy rozróżnić chociaż 2 rodzaje klientów. Jeden klient chce po prostu zabezpieczyć auto i szuka usługi najtańszej, a drugi chce, żeby to auto było zabezpieczone, żeby był zaopiekowany od samego początku i żeby miał ten spokój posprzedażowy. Żeby wiedział, że zawsze ma za sobą gościa, Tak, to jest ważne, nie? który nie powie nie wiem, odrzucili reklamację, nie pomogę, nie wiem, nie mam czasu. On ma mieć w nas wsparcie. I nie oszukujmy się, jest to niewielka grupa klientów. Bo my teraz musimy, jak ja to zawsze nazywam, często dzwonią do mnie klienci i mówią, czy pan obkleja samochody? Dlatego ja dzielę tych klientów na większość na tych, którzy chcą obkleić to auto i tych premium, którzy chcą okleić to auto. Z całą tą otoczką, chcą mieć to zrobione dobrze, chcą mieć to zrobione profesjonalnie i cena nie jest wyznacznikiem. No, ja może dodam jeszcze to, że dzisiaj, przede wszystkim dzisiaj, ten rynek się bardzo mocno podzielił i ja, gdybym ja był klientem, szukałbym studia, które ma wieloletnie doświadczenie, bo dzisiaj na rynku jest tyle różnych marek produktów, obitych bardzo mocno marketingowo, że sami młodzi detailerzy dzisiaj łapią się, czy też dają się złapać w taką sieć, tak? Że ja mam przynajmniej raz w miesiącu telefon od jakiegoś nowego dostawcy, czy mogę przyjechać na spotkanie, mam fajne produkty, tak? Nie wiem, mam powłokę, która ma 10 lat gwarancji, tak? Okej, no przywieź ten produkt, założymy na auto i po 10 latach powiemy, czy to działa. Mnie Czy ty handlowcy możesz bardzo wejść, nie lubią. nie? Wiesz, oczywiście te testy się da zrobić szybciej, tak? Przyspieszyć fizycznie, ale no, wiesz, wchodząc jakby w tą branżę, musisz mieć tą wiedzę nie tylko o tym, nie tylko o detailingu, czyli o tym, co robisz, ale też o tych produktach. To jest bardzo ważne, nie? Ta część składowa, z czego one się składają, tak? Jak wpływają na zdrowie choćby, tak? Zresztą sam wiesz dokładnie, jak byliśmy na szkoleniu u was, na tym pierwszym, jakby takim trochę przedpremierowym, gdzie zaprosiliście nas dlatego, bo jesteśmy ciężkimi przypadkami. Że nie jesteśmy ludźmi, którym coś się powie, aha, okej, dobra. Więc często handlowcy, którzy, tak jak Jacek wspomina, przyjeżdżają z topowym produktem, chcą nam coś sprzedać, on po 10 minutach albo wychodzi, albo mówi, że on się doszkoli i wróci, tak? Bo sprzedają jakieś totalne bajki. Dlaczego? Dlatego, że detailerzy, wraperzy nie potrafią zadać odpowiednich pytań, bo zacznijmy od tego, że detailing to jest materiałoznawstwo. Bardzo, bardzo. Od budowy, zapytaj się nowego detailera, czy w ogóle wie, jak jest zbudowany lakier, jak w przybliżeniu wygląda rysa, jak trzeba się z nią obejść. To są moim zdaniem rzeczy, które w ogóle są jakby teraz pomijane. Też tak uważam. Dlatego my z Jackiem się nazywamy tymi jakby rzemieślnikami troszeczkę, tak? Że zawsze oglądamy wszystko z dwóch Tak, a to też nie jest stron. tak, że wiesz, że weszliśmy do tego od razu, umieliśmy to robić. Nie, Nie, pewnie, że uczyliśmy nie. się, wiesz, Pewnie, że na nie. błędach, nie? Tylko że te błędy były popełniane. Ja na przykład katowałem maski. Nie, wiesz, pojechałem na złom, kupiłem maskę i katowałem ją tak długo, nie, aż stwierdziłem, okej, to się robi tak. Wiesz, to wtedy też były czasy, gdy nie było tych produktów tyle, co jest teraz, nie? Specjalnie się próbowało przepalić lakier na rancie, żeby się dowiedzieć, co się będzie działo, No. jak to się zaczyna. Czy żeby Właśnie, przypalić nie? gąbkę, przypalić pastę. Tego ci No. nikt nie powiedział, tak? To obchodzenie się dzisiaj z maszynami, tak? No, ja wtedy miałem do dyspozycji maszynę rotacyjną i to było wszystko. Dzisiaj już te maszyny orbitalne, tak, no to wejście do branży jest znacznie łatwiejsze poprzez to, gdzie ci starzy wyjadacze, bo ja nie nazwałbym się dinozaurem. Nie, ja jak mówię, jesteśmy z tego drugiego rzutu. Nie tych Tak. dinozaurów, typu na przykład Łukasz Sroka, który zaczynał, przykład, nie? tylko z tego, gdzie to jeszcze nie było modne, nie była ta wiedza dostępna,
ale znaleźliśmy pomysł, żeby jednak, że to jest dobra droga, tak? No wtedy też komunikacja marki, nawiązując do tego pierwszego pytania i strategii, była skierowana na jakby naukę klientów, czym jest detailing, tak? Moja firma też nazywa się w CIDG Jacek Mika, profesjonalna kosmetyka samochodowa. No, chyba krótszej nazwy nie dało się wymyśleć, tak? Natomiast wtedy ta komunikacja, czy w internecie, kiedy ten internet zaczął tam sobie działać, to mówiło się, tłumaczyło się, czym jest detailing, tak? Czym jest powłoka, jakby dawało się tej wiedzy klientom. I też dużym plusem było to, że mieliśmy kontakt z chemikami, a nie tylko to, że przyjechał marketingowiec i powiedział, że ma fajną powłokę, fajna buteleczka, fajne opakowanie, tak? To wiedzieliśmy jakby skąd, dlaczego, jak to działa, co się dzieje po aplikacji powłoki na lakier, jak tam te wiązania wszystkie idą, nie? Więc to Co się dzieje z lakierem, jak ktoś zaaplikuje powłokę i przez 2 dni zapomni jej dotrzeć? na przykład. Na przykład, nie? Takie przypadki były wtedy. Okej, czyli tak naprawdę ciągłe szkolenia, Tak, otwarta głowa bardzo. i chęć i taki głód pozyskiwania tej wiedzy. Nie? Uważam, że to są takie 3 czynniki, Tak i w które... detailingu się to nie kończy, nie? Tak. Ta wiedza jest ciągle. To nie jest tak, że się tego nauczysz i koniec. Nie, lakiery idą do przodu. Ile się zmieniło w lakierach. Tak, ale nawet zobaczcie produkty, już nawet nie, w sensie ja mogę podać na przykładzie TechWrapa, no, na przykład widzicie produkt PPF Color, ten nowy, co mamy 2.0. Świetny produkt. Ja byłem zaskoczony, wy też byliście zaskoczeni produktem i tak naprawdę dopóki się go nie zobaczyli na żywo, nie potestowali go, ciężko było mi to było wytłumaczyć telefonicznie, że to jest dobry produkt. No bo właściwości były wręcz takie, aż trochę jakby ktoś bajkę pisał, nie? No tak, ale też wiesz, jak mocno naciskaliśmy Cię na to, żeby dostać tą folię fizycznie do ręki, żeby ją Tak. przetestować, a nie słuchać tylko tego, co Ty mówisz, bo my zawsze jesteśmy sceptycznie nastawieni do nowego produktu, bo każdy sprzedawca, handlowiec, marketingowiec, nieważne, będzie mówił, że jego produkt jest najlepszy, tak? Ale to testy daj do ręki, daj popracować tym produktem. Dają zniszczyć. Dają zniszczyć, tak? To wiesz, ja bardzo mocno, tak jak Michał powiedział, kiedy jechaliśmy tutaj na szkolenie, byliśmy mocno sceptycznie nastawieni do tego, że to kolejny będzie. Myśmy trochę tych wiesz, kolorowych nie? PPF-ów przerzucili i Właśnie, żadnego więc- nie wprowadziliśmy do sprzedaży dla klienta, chociaż zapytania były, chętni byli, ale ani Jacek, ani ja nie byliśmy pewni tego produktu, nie chcieliśmy się podpisać pod Tak, tym. to jest tak, że ja byłem mocno zaskoczony, nie? Po tym szkoleniu, gdy dostaliśmy ten produkt fizycznie, tutaj mogliśmy bardzo mocno z nim popracować. Byłem bardzo zaskoczony, jak ten produkt się zachowuje, jak się z nim pracuje, nie? To było naprawdę zaskoczenie, nie? To naprawdę bardzo dobry produkt. Nawet żeśmy rozmawiali, że już naprawdę wiele lat tak No. pozytywnie nakręceni nie wyszliśmy ze szkolenia, bo coś nas w końcu zaskoczyło pozytywnie. Tak, a no, nie... to też zaskoczeniem było wasze podejście do współpracy. To ja mogę to otwarcie powiedzieć. Jestem szapoba dla was, tak, że ktoś pierwszy raz wyszedł w taki sposób do właścicieli studiów, tak, jak nas obsłużyliście, jak ta współpraca teraz przebiega. No, sami widzicie, jak mocno sprzedaż poszła do przodu, tak? Jak jesteście zaskoczeni tym. No, ja naprawdę super, to jest... Dziękuję. Tak, ja też dziękuję, my się staramy. Wiesz, naszą ideą jest tak naprawdę zaopatrzyć studia w dobrej jakości materiał i my też właśnie chcemy robić to wszystko, co nawet dzisiaj tu jesteśmy dookoła detailingu, po to, żeby tą branżę edukować, rozwijać, żeby ta branża się profesjonalizowała, żeby też ci ludzie widzieli, że to nie tylko chodzi o wykonanie usługi i wzięcie pieniędzy, ale właśnie o to, żeby to był serwis, obsługa klienta, żeby to była jakość, która sprawia, że ludzie mają pozytywne odczucia do branży. Bo to też jest coś, co według mnie jest dla nas wszystkich istotne, żeby ogólnie klient końcowy miał dobre skojarzenie z słowem detailing. Bo to jednak nam daje potem wszystkim pracę i sprawia, że cała branża po prostu się rozwija. Chciałem teraz przejść do takiego tematu bardziej dotyczącego już Waszych prywatnych realizacji. Jakie były takie najciekawsze projekty albo projekty, które Wam utkwiły w pamięci, jeżeli chodzi o detailing? No, ich było wielu, tu nie wiem, który by wymienić, ale no na przykład my mamy tak z Michałem, że ta przyjaźń jest taka,
i była tak na początku też mocno to działało w ten sposób, że robiliśmy wspólne, zapraszaliśmy się po prostu do siebie, robiliśmy wspólne działania. Z tego wynikło to, że nie wiem jak Michał, ale lubimy ze sobą współpracować. Bardzo dobrze nam się pracuje. Teraz kleiliśmy Suprę, tak? Tym świetnym kolorem zresztą, PPF-em kolorowym. I też żeśmy tam rozmawiali, że kurde, no fajnie nam się pracuje. Znowu fajnie było, bo już dawno nie mieliśmy okazji, Tak, ale... i mówimy na przykład, kurczę, to nie Tak. może siąść, a to siadło No. i nie odkleja się i wiesz, nakręcamy Właśnie. się wspólnie, że wiesz, to trochę wygląda jak koloryzowanie tego wszystkiego, ale to Tak. naprawdę działa, to naprawdę No. siedzi Oczywiście. i Ale jeżeli chodzi o takie projekty, no wiesz co, ich było mnóstwo, ale na przykład robiliśmy wspólnie czy Forda T na przykład, tak? U Michała, zresztą był tam i Arek Kazimierczak, którego pozdrawiamy i Piotr Piotrek Jurkowski, Piotrek tak, Jurkowski. chłopaków pozdrawiamy. Bardzo fajna realizacja, dużo doświadczenia. Robiliśmy Syrenę Bosto Maćka tak. Wisławskiego, którą jechali z Krzyśkiem Hołowczycem, słynną karową. Pan Maciek nas odwiedził, wtedy też był u mnie w studio wywiad z Pozdrawiamy nim. serdecznie. Pozdrawiamy pana Macieja. Także no, mieliśmy kilka fajnych projektów. Tak, no jeden i u Jacka też mieliśmy kilka fajnych projektów. Jeden z fajniejszych był chyba helikopter, tak, Eurocopter. Eurocopter. To był fajny projekt, trudny, wymagający. Wiele się nauczyliśmy wtedy. Bardzo fajnie ograny filmowo. Tak, to też była fajna realizacja. Fajna realizacja, tak. Ciężko, no u mnie ciężko nie wspomnieć o Fordzie Mustangu na pewno, bo to jeden z bardziej rozpoznawalnych projektów, czy też samochodów. Chyba najbardziej rozpoznawalny Mustang w Polsce, tak? Takiego znanego youtubera. No, można by wymieniać tego mnóstwo, nie? To wiesz, to są lata działań. No nie? cały czas szukamy, nawet teraz jak się gdzieś tam spotykamy, ja zacząłem ten temat od nowa, mówię Jacek, musimy coś znowu zrobić ciekawego. Tylko brakuje nam pomysłu. No, Tak, no nie jak wiem. macie jakiś pomysł, to rzućcie, bo Tak, my już, co jakiś można czołg byłoby nam zrobić? przeszedł Bo przez w Polsce głowę. były już gdzieś tam robione śmigłowce Prawda. Topru, jakieś tam wozy strażackie. Tak. Nie wiem, mówię Karawany. No, karawan też mam już za karawany sobą, robili. nie jeden. Robiliśmy Nie karawany, wiem, mówię no. ostatnio do Jacka, może zrobimy jakiś czołg. U mnie w Tomaszowie jest skansen rzeki Pilicy, może wydetailingujemy Tak. czołg albo jakiś pojazd, nie wiem, z II wojny Tak, no światowej. też wiem niedawno Meleksa takiego długiego. To są takie dziwne tematy, które wiesz, nie wpadłbyś na to i no dużo tego jest, no. Ale to Ale to myślę, że wejdź na sociale nasze, poprzeglądać, zobaczcie, bo to ciężko jest. Przez lata przewinęło się tyle fajnych, ciekawych tematów, że to ciężko jest wybrać taki jeden. Nie wiem, czy był najdłuższą realizacją, którą robiło się najdłużej, czy wiesz. Ja mam za sobą również renowację Subaru Forestera. Bardzo ciekawy projekt, który trwał rok dosłownie. Śmiejemy się z właścicielem, Darek, pozdrawiam serdecznie, i Ole, świetni ludzie, tak? Gdzie Darek przyjechał na korektę za 300, tak? A skończyło się na paru 10 000 złotych, tylko dlatego, że właśnie detailing tutaj, nie? Moja ciekawość, gdy zobaczyłem jedno ziarenko rdzy, nie dała mi spokoju i włożyłem, że tak powiem, palec czy śrubokręt i się okazało, że są kielichy zardzewiałe i od tego wzięła się cała renowacja tego samochodu. Więc to wiesz, to jest ta ciekawość, to jest detailing, to jest coś, co wychodzi poza normalny standard wykonania zwykłego mycia, nie? Nawet no dzisiaj rozmawiając z klientami i mówiąc, że samochód będzie myty przez 3 godziny, czy 4, czy 5, to co wy tam będziecie robić? Tak, pędzelkami no przetyczkami. bo jak właśnie, mówimy nie? klientowi, że po wykonanej usłudze ma w cenie, w pakiecie naukę mycia tego samochodu. Więc pierwsza reakcja klienta jest, a co ja nie umiem umyć samochodu?
To nie jest to mycie, gdzie wiesz, dużego Fiata, czy nawet Mercedesa w latach 90., 2000, Tak jest, gdzie nie? ten lakier był betonowy. Tak jak ja mówiłem z tatą zawsze, szlafem po prostu Dokładnie, się myło, tak. gąbkę z wiaderka i się czyściło. Moja żona, No. dziadka Passata skóry czyściła cifem i skóry są jak nowe do tej pory. O, ja sobie kawałek lakieru z malucha spuściłem pastą BHP na ziemię, nie? Na przykład nie polecam mycia akrylu pastą BHP. No. No to tak, ale wiesz, no, to są naprawdę lata, nie? Tu można wymieniać takich realizacji mnóstwo. Przez lata poznało się bardzo wiele osób, nie tylko w branży, ale właścicieli samochodów. Ta branża się zmieniała, my to obserwujemy, nie? To jest długi temat. No powiem wam, jak was tak w ogóle teraz słucham, to czuć taką pasję od was i właśnie takie zaangażowanie i to takie szerokie spojrzenie na branżę i też to, że właśnie ja mam takie odczucie, że każda usługa, jaką wykonujecie dla klienta jest taką formą jakiejś misji, którą tak naprawdę robicie, że każde to auto czy każdy pojazd, który jest obsługiwany przez was, no waszym celem jest sprawić, żeby klient miał ten efekt wow, żeby on po prostu po to auto czy ten pojazd wrócił i zobaczył go w nowej zupełnie odsłonie. Nie? I to według mnie jest świetne, dlatego że według mnie to jest taka właśnie branża, gdzie musi być ta pasja. Że bez tej pasji na dłuższą metę człowiek się wypali, zmęczy i po prostu stwierdzi, że ma tego dość, bo jednak jest to praca ciężka, mozolna, często powtarzalna i tak jak powiedzieliśmy, wymagająca ciągłej takiej poprawy i udoskonalenia. Na szczęście w naszym wieku już sobie pozwoliliśmy na podnośniki, więc plecy troszkę już mniej bolą. Natomiast właśnie chciałem właśnie teraz o to zapytać, jak to teraz jest z pracownikami, no bo jednak mamy też nowe pokolenie ludzi z innym podejściem. Wiadomo, że pracownik nigdy nie miał takiego zaangażowania jak wy jako właściciele studia. Co jest dla was istotne, kiedy szukacie pracownika, na co zwracacie uwagę w czasie rekrutacji? Wiesz co, to jest ciężki temat. Trudny temat do opowiedzenia tak na teraz, dlatego że wiesz co, na pewno każdą osobę można nauczyć wszystkiego, tak? Rolą menadżera jest jakby przedstawienie i nauczenie tych ludzi tego odpowiedniego poziomu i procesu, który jest w danej firmie, bo no, umówmy się, że my ten proces jakby on jest znany, nie? Ta powtarzalność jest kluczowa, ona musi być, żeby zachować ten konkretny poziom, nie? No dzisiaj tu bardzo często mówi się, że młodzi ludzie nic nie potrafią. Ja jestem sceptycznie do tego nastawiony, dlatego że uważam, że każdą osobę można nauczyć, tak? Ale musi mieć do tego odpowiednie predyspozycje. Przede wszystkim chce się uczyć, musi chcieć się uczyć i słuchać. I nie wybiegać poza szereg, nie? Lepiej 10 razy zapytać, niż raz popsuć. I mając przy sobie, jako młoda osoba, gdybym był młodą osobą, miałbym nauczyciela, który ma naprawdę duże doświadczenie, bo tak ja robiłem, tak, słuchałem i uczyłem się, wyciągałem z samym tą wiedzę maksymalnie jak tylko mogłem, nie? I teraz też rozmawiając, pomimo że mam jakieś tam swoje doświadczenie, spotykając kogoś, kto jest starszy z branży, kogoś, kto widzę, że naprawdę robi dobrą robotę i ma tą wiedzę, to też chcę się uczyć, też słucham. Nie zamykam się, nie? Że ja jestem najlepszy i koniec, nie? Na tej zasadzie, bo jest wiele osób, które chciałyby wejść do branży, które by chciały się czegoś nauczyć i to też trzeba rozróżnić, czy właśnie to jest człowiek, bo ja dzisiaj obserwuję jedną rzecz, nie? Ludzie nie widzą tego, co się dzieje naokoło firmy. Ludzie myślą, że ci klienci sami przychodzą, że tu nic nie trzeba robić w koło. Nie? No niestety tak nie jest. Tej pracy naokoło, nie? Jest mnóstwo. I ty dzisiaj, będąc detailerem czy właścicielem studia, przez 8 godzin kleisz samochód, a po pracy przecież musisz zrobić ofertę do tych 8 godzinach, musisz zadzwonić do tego klienta, jeszcze w trakcie klejenia ktoś może przyjechać, czy polerujesz samochód, czy kleisz go. Przecież klienci, te studio jest otwarte, tak? Dzisiaj mamy czas, w którym, tutaj nawiązując do młodych osób, oni są nauczeni tu i teraz.
Tego nauczył ich świat. Przecież młodzi ludzie urodzili się w czasie, gdy jest Allegro, jest internet, potrzebuje coś kupić, czy jest 1 w nocy, czy 13. Ten sklep jest internetowy, otwarty. I zdarzają się telefony czasami o 12 w nocy w sobotę, nie? Siedzisz w przysłowiowym piwku One z są przyjaciółmi, ktoś dzwoni. No dlatego, że jest tu i teraz. Mi by to nawet nie przyszło do głowy, tak? No bo wchodząc na danym studio widzę, w jakich godzinach jest otwarte, tak? No to wiadomo, że jeżeli jest od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, no to nie dzwonię w piątek o godzinie 21, dajmy na to, ale ja nie neguję tego, dlatego że rozumiem tych młodych ludzi. Staram się postawić w tej sytuacji. Jeżeli oni mieli sklep na Allegro i dzisiaj potrzebują, nie wiem, papieru toaletowego, no to wchodzą i go kupują, tak? Kup teraz. I tak samo jest z tymi usługami. Jeżeli on pomyśli, że potrzebuje wyprania wnętrza, wyczyszczenia skór czy polerowania lakieru, to on myśli o tym teraz i on by teraz to chciał mieć wykonane, nie? Wiesz, to tak do końca nie działa, bo wczoraj przeprowadziłem długą rozmowę z klientem, bo terminy są już praktycznie na lipiec czy już na sierpień powoli wchodzą. Ale jak to? No tak, nie? Wiesz, dzisiaj mi zjeżdżają na przykład samochody, które były kontraktowane w listopadzie czy w październiku zeszłego roku, no bo też te auta się też produkują, nie? To Dokładnie. też jest chwilę czasu i moi klienci stali są nauczeni, że gdy siedzą w salonie, już podpiszą tą umowę na ten samochód, to oni już do mnie dzwonią: Jacek, będę miał taki i taki samochód, zabukuj mi tam termin, bo odbiór jest na wtedy i wtedy, nie? Na tej zasadzie ustalamy, co robimy i działamy, ale przy wyborze nowych pracowników, no mówię Ci, ja z mojej perspektywy, dla mnie uważam, że nauczyć można każdego. Każdego, nie? Okej, ale jakie cechy musi mieć ta osoba, takie wiesz, początkowe, żeby ta nauka była faktycznie owocna i żeby ta osoba została potem w firmie i żeby faktycznie wnosiła wartość do Twojej Może ja wtrącę jedno Na pewno słowo chęci, tylko. nie? To z mojej strony. Ja zawsze używam takiego fajnego stwierdzenia, które dawno, dawno temu usłyszałem, że żeby pracować w tej branży, musisz mieć zaburzony zmysł estetyki. Jeżeli tego nie masz, To na pewno. możesz się wyuczyć mechanizmów. Myjemy, glinkujemy, pianujemy i będziesz pomocnikiem detailera, tak? Będziesz gdzieś tam na myjni, zrobisz poprawne, podstawowe wnętrze, ale jeżeli nie widzisz pewnych niuansów, to nigdy nie wejdziesz na ten poziom top. Tak, bo to Myślę, też... że wydaje, że tego się nie da wyuczyć. Nie, to jest takie, jakby masz ten proces, powiedzmy, od punktu A do punktu Z, tak? Dajmy na to tego mycia detailingowego. Ale w momencie, kiedy widzisz coś, na przykład, abstrahuję, brudnego, ale nie jest to w zakresie tego procesu, no to mnie by to nie dało spokoju, nie? Wiesz, to jest tak, że ja na przykład łapałem się na tym, że kiedy miałem posprzątać swój pokój, gdzie miałem tych autek jak u Macieja Lego, tak, postawione, Tak. to nie tylko było starcie kurzy, nie? Ale tam już czasami to dobiegało do 6 godzin, bo gdzieś tam te autka trzeba było jeszcze, wiesz, bo tu jeszcze... To jest choroba. Ja to swoje burago jest zdejmowałem z półki, miska z wodą i z Ludwikiem, mycie, żeby były czyste, z Ja to powrotem na podciągam półkę i trochę- koledzy nie mogli się tym bawić. Ja to Tylko podciągam trochę pod chorobę, nie? To trochę trzeba być na to chorym, ale takich ludzi jest bardzo mało. Takich ludzi jest bardzo mało, moim zdaniem, nie? I nie możesz w tym punkcie szukania tego człowieka, nie możesz zawrzeć, że to tylko szukasz psychicznie chorych ludzi, nie? Tak. Bo to tak się nie da. To musisz mieć to z tyłu głowy, że każdego da się nauczyć, tylko ten ktoś musi chcieć. No, nie każdy będzie miał do tego predyspozycje takie, nie? Wiesz, ale my nie możemy patrzeć i oceniać po sobie, czy względem siebie. To moim zdaniem to nie jest dobre podejście, nie? Znaczy, według mnie jedno jest pewne. Branża się bardzo szybko rozwija, jest w niej ogromny potencjał, ludzie są coraz bardziej świadomi, ludzie chcą dbać o swoje samochody, mają na to pieniądze, mają na to zasoby też w postaci nowych samochodów, bo jednak Polska uważam, że jest ogromnym rynkiem, ludzie o tym nawet nie Bardzo wiedzą, dużym. że Polska naprawdę przoduje, jeżeli chodzi o I Europę. wymagający. Tak, Bardzo. i też my też widzimy po tej Europie, gdzie handlujemy folią w całej Europie, że oczekiwana jakość obsługi i jakość ogólnie folii w Polsce jest praktycznie najwyższa. Czyli Polacy dbają o te detale, oni chcą, żeby to było na najwyższym poziomie i też tego samego oczekują klienci, więc uważam, że branża ma potencjał i po prostu warto w tym kierunku iść, jak ktoś ma pasję do motoryzacji i chciałby też
wokół tej branży pracować i lubi też właśnie to, co powiedzieliście, Tak, no. dbanie o te detale, bo jednak to jest istotne. Jeżeli ktoś lubi motoryzację, to ta branża jest w 100% dla niego. No, ogląda się naprawdę, i to nawet jakby przyjedzie Ci 5 razy BMW X6, to i tak za każdym razem będzie się z nim pracowało inaczej. Tak, i możesz sobie w te auta tak wejść bardzo głęboko, bo możesz to auto, że tak powiem, sprawdzić od każdej możliwej strony. Tak, zdecydowanie. Nie? I tam właśnie jest opcja, żeby to, że tak powiem, sobie zgłębić ten temat. Okej, to tak już kończąc ten wątek dotyczący Waszych doświadczeń, w jakim kierunku chcecie rozwijać swoje marki, czyli właśnie Mika Design i Diamond Rose? To może Michał zacznie. Gdzie siebie Ciężkie widzicie? pytanie. Bardzo ciężkie pytanie i moglibyśmy tutaj znowu do wieczora rozmawiać. W jakim kierunku? Ja bardziej bym powiedział, że chciałbym utrzymać kierunek, w którym idę, czyli ten kierunek tej jakości na pierwszym miejscu. Miałem już kiedyś próby pójścia jakby w masę, ale feedback był taki, że dzwoni jeden, drugi, trzeci klient. Michał, a kto czyścił skóry? Michał, a kto mył auto? Coś jest nie tak, coś jest nie tak. I w pewnym momencie to uciąłem. I tak naprawdę można powiedzieć, że poza przygotowaniem tych samochodów, gdzieś tam umyciem, odkurzeniem, ten szlif ja dalej robię sam. Mi to dalej sprawia frajdę. Wiadomo, są cięższe momenty, ale dalej robię to sam i jest mi z tym dobrze. Więc kierunek utrzymanie jakości, relacji z klientem, tej opieki, a co rynek pokaże, czy co będziemy kleić, czy co będziemy aplikować, to się okaże. No, wiesz co, ja z kolei mam stricte określoną strategię swoją, nie? No, nie będę jej tutaj mówił, bo jakby to jest najważniejszy dokument w firmie. Ta strategia została jeszcze teraz na początku tego roku, w styczniu, troszeczkę przeze mnie przebudowana, tak? Bo trochę się zmieniło w mojej firmie. Jakby dzisiaj postawiłem na ten, nie wiem jak to nazwać, na tą rzemieślniczość, tak? Na moją osobę, na tą moją wiedzę, na podciągnięcie maksymalnie jakości, wybór odpowiednich partnerów, tak, do współpracy, takich naprawdę już długoterminowych, z którymi jestem już bardzo długo. No, wrócił choćby Stek, Tak. którym lata temu kleiłem samochody, tak. Zresztą zaczynaliśmy tym tak, Stekiem. potem wiadomo jaka sytuacja była, tak, no Dokładnie. dzisiaj fajnie, super, tak, że jest, że wrócił, że wy tutaj go macie, bo wiem, że to pójdzie w dobrym kierunku, więc to dzisiaj jest taki moment, kiedy ten rynek, no tak jak mówisz, on bardzo mocno się zmienia i liczy się tak naprawdę olbrzymie doświadczenie, nie? Ja gdybym był dzisiaj klientem, tak jak powiedziałem, szukałbym doświadczenia wśród tych osób. Nie rok, 2, 3, 4, nie? Tutaj już to tak daleko popłynęło, że jednak szukałbym osób z wyższym doświadczeniem, nie? Bo nie da się pewnych rzeczy umieć od razu. To tylko i wyłącznie doświadczenie powoduje, że robisz coś świadomie. I tak bym szukał tego studia, które ma wykonać dla mnie tą pracę. Ja mam wieloletnich klientów, którzy ciągle wracają, są zadowoleni z tych usług. No tak to działa, nie? Tak to wygląda, więc strategia jest no długoterminowa, ale tak jak mówię, no to jest jakby wewnętrzny dokument firmy. Rozwój, na pewno rozwój duży, współpraca z Wami, tak, tutaj. Gdzie my z Jackiem niechętnie zmieniamy Tak, dostawców, bardzo. dystrybutorów, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o folię, to nie wiem, to jest maks 3. folia chyba, którą tak wchodzimy i naprawdę nią kleimy, tak? No wiesz, no potestowaliśmy swoje, ta wiedza jest ogromna o tych produktach. Mnóstwo rzeczy oklejonych jakimiś no-name'ami, próby, testy, tak, choćby na aucie mojej żony, to jest samochód, który ma 16 lat,
I co do właśnie tych testów różnorakich, tam na tym samochodzie zrobiłem dosłownie samochód przez pół lata temu, gdzie na połowie dachu była powłoka, na połowie jej nie było. Drzwi były w takiej powłoce, drugie w takim wosku, trzecia taka folia, tutaj taka folia. I wiem na przykład dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że powłoki ceramiczne nie działają, że to tylko jest hydro i to jest wyznacznik. No nie. Tam, gdzie nie było powłoki, schodzi klar. Tam, gdzie jest powłoka, klar jest. I to nie jest tak, że ten dach nie jest porysowany tam, gdzie jest powłoka. Nie, jest porysowany, ale jest znacznie mniej porysowany niż tam, gdzie tej powłoki nie było. Przynajmniej jest lakier, nie? Nie jest odtleniony. Czy to działa? Tak działa. Czy folię? No, na zderzaku robiłem test Chińczyka, po 3 miesiącach ściągnąłem go z lakierem, nie? Więc gdzie folia zaczęła się jakoś dziwnie kurczyć, zżółkła, to 3 miesiące, nie? Wiesz, lata. Ciepło, więc zrobiło swoje. Tam na tym aucie dalej jest stek na masce, nie? Gdzie steka na tym samochodzie chyba 2015 rok, nie pamiętam już tego dokładnie, ale ściągnąłem go, bo był i na masce, i na nadszybiu. To bez problemu z nadszybia ta folia naprawdę zeszła. Tak, nie. Nie został żaden klej, nic się nie wydarzyło się nic, o czym ktoś tam gdzieś mówi, że nie, no jeżeli folia jest dobra, jeżeli materiał jest naprawdę dobry, to nic się nie podzieje. Jeżeli lakier jest przede wszystkim dobry, bo dzisiaj mamy erę, gdzie no niestety ja bardzo często oglądam nowy samochód i sprawdzam, czy on na pewno ma klej na krawędziach. Jeżeli klient chce zawinąć, bo już branża poszła tak daleko, że wszystko musi być pozawijane, tak? Tak, no ale jeżeli chcesz zawinąć, to musisz mieć materiał, do którego on się przyczepi, ta folia. Więc no, lata temu bym nie pomyślał, że będę patrzał na krawędzie, czy tam jest lakier. No, nie przyszłoby mi to do głowy, nie? Dzisiaj to jest norma. To jest po prostu cięcie kosztów przez producentów. Tylko Ale że, nie dziwię się. Tak. Znaczy, no, z drugiej strony uważam, że dzięki temu mamy pracę i dzięki temu ta branża tak szybko się rozwija, bo jednak jakość tych samochodów w każdym aspekcie znacząco spadła. I to chyba wszyscy widzą. No ja idąc tą drogą, myśląc o tym, myślę sobie, jaką wiedzę i jakie szkolenia teraz mają lakiernicy. Dla nich chapeau bas, nie? Bo no, trójwarstwowy lakier Mazdy, tak, wiemy jak to działa. Naprawdę te kolory są różnorakie, a grubość tych lakierów, no wczoraj miałem Citroena, który miał 45 mikronów lakieru. Wow. No, Zrób na tym korektę, usuń tam rysę. Po prostu, wiesz, to są takie przypadki, no i to jest normalne, nie? Tak, żeby dać takie porównanie mikronów, no to przeciętna folia PPF ma około 200 mikronów. Tak. Czyli jest 4-krotnie grubsza niż lakier, który powiedziałeś. Oczywiście. Czyli ma grubość lakieru Mercedesa 224. No, na przykład, nie? To jasne. No więc to jest trudne. Tak. Dobrze, to teraz do takiego tematu przechodząc aktualnego, ponieważ powiedzieliśmy o tym, że rozwój jest bardzo ważny, że ważne jest to, żeby mieć otwartą głowę, żeby cały czas tą wiedzę sobie poszerzać. Niebawem są targi Autokosmetyka w Trójmieście. To będzie 8-9 maj w tym roku. Na tej targach też będziecie Wy, jako nasi eksperci na naszym stoisku TechWeb. Więc też, gdyby ktoś miał jakieś pytania, czy chciałby czegoś dowiedzieć więcej, to chłopaki chętnie pomogą na miejscu Zapraszamy. i odpowiedzą na jakieś Wasze pytania. Jak do tych targów podejść z Waszej perspektywy? Czy to jest networking, czy to po prostu jest jakaś korzyść biznesowa dla Was, czy to jest po prostu aktualizacja rynku? Jak do tego Wy podchodzicie, do takich targów? Ale z naszej perspektywy? Tak. No. Wiesz co, ja, Gdańsk to druga strona Polski, nie? Moje studio jest na Śląsku, więc po pierwsze z miłą chęcią jadę tam, dlatego że na pewno się spotkam z ludźmi, których już dawno nie widziałem z tamtych regionów, a jest ich tam kilku. Mam nadzieję, że przyjadą, że będą na targach, więc takie odświeżenie znajomości, poznanie nowych ludzi i też zobaczenie, jak to kolejna wiedza, nie? Jak to się zmienia, bo targi to jest taki moment, gdy jesteś w stanie wynieść nowości, porozmawiać z ludźmi, bo to ludzie bardzo mocno mają nowi detailerzy, mają taką barierę, mam wrażenie, zresztą wszyscy ludzie mają różne bariery, ale
boją się podejść, zapytać. To jest taki stres, to jest taki strach. Nie, my jesteśmy tam po to, żebyście podchodzili, pogadali, zbili pionę, tak? To naprawdę bez spiny. Bo mają wszystko w internecie. Oczywiście. A w naszych czasach musiałeś zadzwonić do kolegi, Tak. wejść, poszukać kontakt, na nie? forum, sam zrobić No. 1000 prób, błędów, upaść, wstać, a teraz rozmowa między ludźmi jest problemem, tak? Jest mega dużym problemem. Bo jeszcze ten specjalista zada jakieś pytanie, na które ja nie będę znał Tak, albo odpowiedzi. wyjdzie, że nie? jestem niekompetentny. Że... Tak, ale to właśnie to nie jest Po tak. to tam jesteśmy, żeby właśnie odpowiadać na te trudne Jeżeli pytania. ktoś myśli, że nas się nie da zagiąć, to jest w błędzie. To Oczywiście. jasne, że da się nas zagiąć. Oczywiście, że tak. My nie zjedliśmy rozumu. My jesteśmy dalej ludźmi, nie? Jasne, że mamy tą wiedzę ogromną, ale ja na przykład z miłą chęcią spotykam się z ludźmi, czy rozmawiam z ludźmi, którzy są dłużej w branży, którzy nakręcali i chwała Bogu, że prowadzili ten detailing w takim kierunku, w którym on jest tak naprawdę, bo to się mocno rozwinęło i ja podchodząc do starych znajomych, tak, słucham, w zeszłym roku na targach w Mr. Cleanerze, tak, spotkałem się z Arkiem Kazimierczakiem, którego pytałem o polerowanie szyb w helikopterze na przykład, więc nie miałem z tym problemu. Wiem, że człowiek ma większe doświadczenie, być może to robił, nie? Dlaczego go o to nie zapytać? No, czy dzwonię do Michała? To właśnie po to są te targi, że jeżeli ktoś ma gdzieś z czymś jakiś problem, to może o to zapytać, po prostu zapytać, bo kto pyta, nie błądzi. Poznać nowe produkty, a być może będzie miał okazję je tam przetestować, nie? Więc kurde, no jeżeli Gdzie mam... jak nie na targach, Jasne, tak? to takie trochę darmowe szkolenie. No nie? i skrócona Wiesz, droga praktyczne, do poznania jakiegoś tam produktu, Oczywiście. wymiany doświadczeń. Świetna No, sprawa, tak? Ja proponuję, dla mnie, ja zawsze z targów wynosiłem nową wiedzę, zawsze, nie? Nigdy nie było tak, że pojechałem na targi i przyjechałem z nich jakiś taki, nie wiem, kurde, zniesmaczony. Zawsze nie? miałeś jeszcze torbę zajumanych giftów, nie? Tak, to też jest fajne, gifty są fajne, każdy je lubi. My jesteśmy z czasów tak. giftów jeszcze, gdzie były fajne gifty. No, więc jakby fajnie jest tam być, poznać tych ludzi, też możesz spotkać wiele osób sławnych z internetu, zbić z nimi piątkę, poznać ich. To są normalni ludzie, naprawdę to są normalni ludzie, którzy też jakoś do tego dochodzili, nie? Po prostu to była długa droga, każdy obrał jakąś swoją strategię i tego się trzymamy, nie? Także ja zapraszam, serdecznie przyjedźcie, zobaczycie, jak będzie fajnie, nie? Ja jeszcze dodam tylko, kończąc ten temat, że jakby moja wizyta na tych targach to jest możliwość częściowa jakby podziękowania Wam za to, co Wy nam dajecie na co dzień, tak? Czyli to wsparcie, tą obsługę, to, że ta folia jest zawsze na czas, no bo produkt jakby broni się sam, ok? Tutaj nie mamy o czym mówić. Jakby ja mogę tam być i pomóc przekazać tę wiedzę innym ludziom, żeby oni, niektórzy się wahają, niektórzy nie słyszeli. Okej, jesteśmy tam i jeżeli my z Jackiem jesteśmy tacy, że jeżeli coś w danym produkcie nam się nie podoba, to o tym powiemy. Tak, to nie jest tak, że wszystkie produkty, każdy produkt, którego stosujemy, którego używamy, jest w 100% wow, jest najlepszy, nie wiem, każdy ma swoje plusy i minusy. Tak? Pamiętasz na pewno, bo to było przecież niedawno, jak byliśmy u Was na tym szkoleniu z tego kolorowego PPF-a, jak tutaj było, żebyśmy porozmawiali na temat tej folii, tak? Też gdzieś tam coś nagrali odnośnie tej folii, a my może się zachowaliśmy arogancko dla Was, może nie wiedzieliście, o co nam chodzi, a my powiedzieliśmy, że nie będziemy rozmawiać na ten temat, bo my tego produktu jeszcze nie znamy. To, że myśmy sobie go tu pokleili i on się fajnie kleił, okej, super, ale my go musimy skatować. Ile Cię cisnęliśmy, żebyś nam wysyłał folię. Ty mówisz, że jej nie ma, że mogą być z jakimiś tam gdzieś tam, która się nie nadaje do sprzedaży. Okej, my ją potniemy, my ją skatujemy, przepalimy i możemy się wypowiedzieć. Dopiero teraz, dlatego tu jesteśmy. Dokładnie tak, nie? Po prostu popracowaliśmy na żywym organizmie, przetestowaliśmy i ma to sens, nie? Gdzie może moglibyśmy coś sprzedawać.
bo obaj jesteśmy jakby z wykształcenia handlowcami. Ale ja nie polecę i nie sprzedam czegoś, Za co nie jesteś pewny. za co nie jestem pewien. Tak, ale właśnie takie podejście uważam, że jest istotne, dlatego że ono sprawia, że faktycznie wasza późniejsza opinia jest miarodajna i po prostu też wy, no to tak działa, że wy jako swoje marki, jako własne firmy, pod tym, czego używacie, po tym się podpisujecie swoim wizerunkiem. No tak, Więc, zdecydowanie. że tak powiem, wy trwale się wiążecie z danym produktem, z daną usługą i, że tak powiem, świadczycie swoją marką o jakości tego produktu. Tym bardziej, że nasi tacy, przynajmniej ja może powiem o sobie, ci najstarsi klienci, którzy są ze mną te lat, już niektórzy nawet naście, oni dzwonią i oni kupują mnie i ich nie interesuje, czy to będzie powłoka firmy X czy Y, czy to będzie folia taka czy taka, bo on i tak przyjedzie do mnie, jak będzie problem, a nie będzie szukał gdzieś tej marki. Tak, Tak, bo zaufał, nie? Bo zaufał. jest I ja na przykład wyznacznikiem karty tego. gwarancyjne, które gdzieś tam klienci dostają, często, gęsto ci starzy nawet nie chcą wiedzieć. Mówi, Michał, co to zmienia? Jeżeli ty mówisz, że to jest dobre, to robimy. No ale to ta gwarancja, tak, jeżeli już ten temat poruszamy, producenta też jest ważna, nie? Dla nas. To, tak, bo detailing jest taką branżą, gdzie przychodzisz do danego detailera i od niego żądasz wszystkiego, nie? To różnica jest taka, że gdy idziesz do sklepu z AGD i kupujesz, nie wiem, zmywarkę, tak, to najczęściej ta gwarancja jest rozpatrywana przez producenta, tak. tak? A tutaj wszyscy wracają, nawet nie poczyta tej gwarancji. On wraca do ciebie, do pana Malickiego i do pana Miki. To ty mi to zrobiłeś, nie? No ale dobra, ale to producent gwarantuje, nie my tylko wysyłamy to, okej, opinia nasza, tak? I tu komunikacja już z wami. I też często z góry zakłada, że to jest na pewno nasza wina, Tak. a nie wina, tak jak Jacek mówi, A, produktu, B, na przykład pojazdu, którego kupił, bo coś mogła fabryka zrobić, No nie właśnie, tak, nie? czego my nie mogliśmy wyłapać. To jest takie skomplikowane w ale tak, ja nie wiem, to może my tego nauczyliśmy, ja nie wiem, może ludzie faktycznie, detailerzy tego nauczyli, ale tak jest, nie? I z jednej strony dla mnie to jest fajne, bo ja bym chciał podejść z tym sprzętem AGD, z tą reklamacją do tego gościa, który mi to sprzedał, nie? Chciałbym, żeby to był taki specjalista, który mi o tym wszystkim powie, nie? A nie kontaktować się tam z producentem. No bo to by było super, tak? I tutaj to mamy. Ta branża taka jest, ja bym powiedział, specyficzna. Bardzo specyficzna. Czy też tak nie? uważam, że jest to właśnie nietypowe, natomiast właśnie ma to swoje plusy, ma to swoje minusy i dlatego tym bardziej uważam, że ważne jest to, żeby detailingi wiedziały, z kim współpracują, żeby miały do produktu przekonanie, żeby ta współpraca była właśnie oparta o partnerstwo, o takie wzajemne wsparcie w całym tym procesie, dlatego że właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, wy odpowiadacie całym swoim wizerunkiem za to, co robicie i czego używacie. I teraz tak chciałem na koniec już, że tak powiem, powoli to wszystko podsumować. Generalnie z waszej perspektywy, z tego co zrozumiałem, jeżeli chodzi o same targi, warto się pojawić. Każde studio powinno to rozważyć, ponieważ jest to opcja networkingu, jest to opcja zaktualizowania swojej wiedzy na temat nowości na rynku, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, rynek się rozwija bardzo szybko, cały czas są nowe produkty, cały czas są nowe rozwiązania technologiczne, warto być na bieżąco i jest to także możliwość nauczenia się czegoś nowego, chociażby na przykład dzięki waszej pomocy, w przypadku np. TechWrapa, gdzie będziecie na stoisku i pomagać będziecie potencjalnym zainteresowanym w naszych produktach. I też uważam, warto też odwiedzić nasze stoisko, bo mamy dla was w tym rynku niespodziankę. Będzie tam bolid LMP2, który wygrał wyścig Le Mans, więc uważam, że jest to coś ciekawego, co warto będzie zobaczyć, bo to jest właśnie taka nietypowa realizacja. To dokładnie. są właśnie bolidy, które mają nasze folie TechWrap na sobie oklejone. Jest to właściwie jedyny polski zespół, który w tych wyścigach Le Mans się ściga. Jest to Inter Europol, więc... Bolidu jeszcze nie oklejaliśmy, nie? Więc tak, zapraszam na stoisko. Takim słowem podsumowania, gdybyście mieli coś młodej osobie doradzić, która dopiero w tę branżę wchodzi, która chce w tej branży się rozwijać, co według was jest takie kluczowe, najważniejsze i na czym byście się w tym momencie skupili,
żeby w tej branży móc po prostu rozwijać skrzydła. Może ja zacznę? Ale jeszcze zanim zaczniemy, mówisz tutaj o człowieku, który chce otworzyć studio, czy No, taki w ogóle pracować dla Ogólnie kogoś? pracować, tworzyć studio, w sensie osoba początkująca, która chciałaby w tej branży być i się w niej rozwijać. Nie iść aktualnie wytartą ścieżką przez wszystkich na skróty, tylko zacząć to robić samemu, supportować się gdzieś internetem, ale nie polegać na tym, że ukończyłem szkolenie online i jestem fachowcem. I dużo cierpliwości, pokory. I myślę, że to jest początek tej drogi. I potem dopiero zobaczyć, czy to jest dla mnie, bo znam niejednych ludzi, którzy byli u mnie na szkoleniu, bo my też gdzieś tam z Jackiem szkolimy sami, którzy przyszli zajawieni naprawdę, już z jakąś fajną wiedzą, chcieli się skonfrontować, szło im to nawet nieźle, ale na końcu oni stwierdzili, że to nie jest dla nich. No, ja z kolei mogę powiedzieć, że z perspektywy lat prowadzenia działalności, bo to też jest prowadzenie działalności, chcąc to robić, nie wystarcza nam wiedza o tym, że my potrafimy zrobić samochód. Mnóstwo ludzi przejeżdża się na tym, że kurde, to nie jest 6 czy 8 godzin i do domu. Tutaj po tym klejeniu, po tym detailingu, po polerowaniu jest jeszcze telefon do klienta, rozmowa z nim, stworzenie oferty. To jest mnóstwo godzin dodatkowej pracy i obsługi naokoło klienta. I to nie jest proste, naprawdę, nie? I jeszcze w tych czasach, w których mamy, gdzie tu jakiś ksew, tam jakieś nowe tematy z medycyną pracy, czy to trzeba być wszystkim. Tak, tu jeszcze klient ma ChatGPT, wpisze w Tak. ChatGPT, wie lepiej od Oj, Ciebie. ile ofert teraz zapytań dostajemy z czata GPT, tak? To widać od razu, bo to się W rozpoznaje. Polsce przedsiębiorca to musi być człowiek instytucji. Tak, to nie jest prosty temat, nie? I jeżeli ktoś stwierdza, że on będzie robił detailing i on tam zainwestuje, bo bariera wejścia jest niska, nie. Uważam, że bariera wejścia nie jest niska, bo bariera błędu jest szeroka i nie mając żadnego ubezpieczenia, możemy się nadzieć na bardzo wysokie koszta. I teraz, gdybym ja miał komuś coś poradzić, to wpierw popracuj, sprawdź, czy to jest aby dla Ciebie, ale przede wszystkim miej wiedzę z prowadzenia działalności. Czym to jest, jak to się je, z czym to się je w ogóle, bo to nie jest prosty temat, naprawdę, nie? I trzeba się nachodzić. Sama obsługa social media, przecież tu musisz być człowiekiem od marketingu, od sprzedaży, od obsługi klienta, kasjerem, księgowym, sprzątaczem, Scenarzystą. wszystkim dookoła, nie? Jeżeli to robisz mądrze, to masz odpowiednich ludzi i delegujesz tę pracę, tak? Natomiast no, nie każdy może sobie na to W pozwolić. większości nie każdy... zaczynasz samemu. Tak. Zdecydowanie, nie? Tak jak Jacek mówi, no jesteś wszystkim. Jesteś wszystkim. Dosłownie, nie? I jeszcze taka rada jakby ode mnie kończąca, może nie dla kogoś, kto chce zacząć, tylko dla kogoś, kto już zaczął i wiadomo, na początku nie ma tyle tych zleceń. Żebyście nie uciekali w tę stronę obniżyć cenę, zjechać z jakości, muszę się jakoś utrzymać. Znaczy to nie da jest- się obniżyć ceny nie zjeżdżając z jakości. No nie da się. Nie da się tego nie zrobić. iść tą drogą. Gdzieś próbować naprawdę wszelkich możliwych rozwiązań, żeby się jednak utrzymać tą jakością. Detailingów, ja się śmieję do Jacka niejednokrotnie, że niedługo zmienimy nazwę na myjnia samochodowa, Tak. bo to wtedy będziemy niszowi, tak? Bo już myjni nie ma. Są car spa, są detailingi, nie ma myjni. Więc my myjnią będziemy się wyróżniać na tle konkurencji, bo detailingów, tak jak powiedziałem, z tym obklejaniem i oklejaniem, detailingów jest multum. Jak żabek. Multum. No tak. A takiego naprawdę dobrej roboty, no myślę, że to Znaczy ten rynek się dzieli, nie? Już dzieli się mocno i zaczyna nieproporcjonalnie się dzieli. Tak. Schodzenie do tego garażu przysłowiowego tych początkujących i ten, który robi masę dużych studiów detailingowych, ale dzieli się to również teraz na to, że
rzemieślnik z doświadczeniem, z obsługą premium, który potrafi to wykonać, tak, to ten podział moim zdaniem zostanie osobiście, jeżeli Ale ja też, tak czytam. Nie? też nie możemy iść tylko w tę stronę, no bo są też potężne firmy, które robią robotę top. oczywiście, ale oczywiście, że tak. Tak. Nie? To nie jest tak, Dlatego że rzemieślnik jest to jest, najlepszy nie? i tak dalej. Są aspekty, w których wielkie firmy są lepsze od nas. Są też aspekty, w których my może jesteśmy lepsi, bo możemy łatwiej nam jest czegoś dopilnować, coś skorygować niż w dużej firmie. Tylko tak jak Jacek mówi, to nie jest proporcjonalny podział. Myślę, że nie skłamę, jakbym powiedział, że 90% do 10% jest, 10% jest naprawdę detailingów z prawdziwego zdarzenia, Bo które tak jak jakoś powiedziałem, to się też z ceną. zdecydowanie, nie? Ale to, co powiedziałem, że w kwestii tej reklamacji, że to jest specyficzna branża, to jeszcze jest specyficzna branża również przez to, że tu każdy samochód naprawdę jest innym przypadkiem. Tu nie możesz mieć w 100% rozpisany, znaczy powinieneś mieć rozpisany proces na dany samochód, tak? Natomiast on i tak nie będzie punkt po punkcie ten sam. Choćbyś miał 6 razy to samo BMW X6, to każde z nich będzie inne i za każdym razem musisz podejść do niego inaczej. No tak jest, niestety. Nie? Przypominają mi się jakieś takie pojedyncze posty gdzieś na jakiś... Znaczy, ogólnie omijam te facebookowe grupy, wszystkie tam detailingowe i tak dalej, ale częste zapytania, na przykład, nie wiem, mam Forda Mondeo, jakiej najlepiej użyć kombinacji pas i padów, tak? No, a przód malował Helmut w Niemczech, tył malował Czesiek w Polsce. No. Nieraz było tak, że pamiętam na początku bo ja zawsze robię próby. Mieszamy te pasty każdy gdzieś z nas tam. robi próby, Jest, nie? super, jedziemy, nie? Zrobiliśmy, nie wiem, 2-3 elementy, nagle na 4. Co jest? Właśnie. Miernik pokazywał oryginał, dlatego teraz też się często wspomagam warstwomierzem. Okazało się, że to jest zupełnie inny lakier. Ale mało tego, to się spotyka na nowych samochodach. Ludzie myślą, że nowe auto to jest nowe auto, tak, ale nie pomyślą o tym, że zanim on trafił do tego salonu, przecież on nie został poskładany w tym salonie. Tak. On przepłynął w kontenerze, przejechał na loże setki tysięcy kilometrów czasami, więc tam są różne warunki. Drogą kolejową na przykład weźmy białe auto, które przyjeżdża drogą kolejową. Oho, Przecież w piękny momencie przypadek, deironizacji tego lakieru na białym, Tak. to on zmienia kolor totalnie cały, tak? Bo ten pył z tych wagonów jest na całym aucie. Świeży mam przykład, zresztą to jest na porządku dziennym, gdzie klientowi tłumaczysz, nawet pomijmy folię. Mamy nowe auto do zabezpieczenia powłoką i mu tłumaczysz, że musisz tam umyć, dekontaminację, deironizację, te wszystkie piękne, mądre pojęcia, które niewiele laikowi mówią. Tak. I na koniec mu dodajesz, że musisz to auto delikatnie przepolerować. No, a czasami I wtedy mocniej. jest... Tak, dlaczego? Ale Po co, jak? nie? Przecież to jest nowy samochód. Ja się nie zgadzam. Ja nie chcę, żeby pan mi zdzierał lakier, żeby dotykał. Ja chcę tylko powłokę. No i mu tłumaczysz to, co właśnie Jacek wspomniał, że ono było wyprodukowane, ono przechodziło jakieś testy, ono stało u importera, u dystrybutora, jechało lawetą, lorą, pociągiem i A tak może miało wtórnie lakierowane zderzak? Tak, bo stało gdzieś- stało na drzewem. placu. Na przykład, nie? Samo to ekologia. Kiedyś auto przyjeżdżało oklejone całe foliami zabezpieczającymi. O, Teraz właśnie. pianobleki są oklejone. Wiadomo, przy tych markach premium gdzieś tam to i pokrowce pozostały, tak? Że auto jedzie w ogóle w pokrowcu, w zamkniętych lawetach. No ale to są przypadki... No, to już mówimy o takich- no mocno premium. Albo pokazujesz klientowi, że mamy gdzieś tam wżer po ptasim odchodzie i on na przykład słyszy, że w jego nowym aucie jest przepalony lakier i trzeba polakierować. Bo odchody leżały i one wyżarły. Przy nowym lakierze to Ja widziałem takie sytuacje, na Mazie szczególnie. dokładnie, Oczywiście. ale słuchaj, przy Oczywiście, że nowym tak, lakierze jasne, jasne. myślę, że 24 godziny są w stanie zniszczyć nieodwracalnie lakier. No ja, wiesz co, mam przypadek z środy teraz, gdzie klient mi wysłał, środa albo czwartek to był, wysłał mi zdjęcie wżeru na folii matowej, tak? Notabene to chyba Tesla to była, gdzie no, jak zobaczyłem zdjęcie, no wyżarty ślad, nie? Mówię, co? I klient mnie pytał, co z tym zrobić. Więc no oczywiście poleciłem mu, żeby ciepła woda, tak, żeby tutaj spróbował, że to na pewno jest, bo zapytał mnie, czy to jest możliwe,
że rozpuści jakoś folię, że coś, no tak, oczywiście, że jest, nie? To są pH w skali czasami tragedia, nie? Więc kwasy, różne rzeczy tam się dzieją. Jeszcze jak ptak jest chory, tak? To już w ogóle, ja już to rozróżniam na białe, zielone, czerwone, tak? Bo to już wiem, ile godzin przynajmniej temu człowiekowi zostało w zależności od lakieru. Czy to jest godzina, czy to jest 12, czy to jest 3 dni, nie? Wiesz. Ale gołębie są na topce tak, niszczenia lakieru. ale To dało jest się, szczyt. oblał to ciepłą wodą, za chwilę wiadomość przychodzi, super, nie ma, nie? Zniknęło. No więc, no jakby to radząc tym nowym ludziom, to nie jest prosta branża. Ogrom wiedzy, ciągłe uczenie się i naprawdę nie tylko ta wiedza z pracy, chyba że ktoś chce iść na etat, tak, i się nauczyć i być pracownikiem, to tak, to tu Was interesuje, czy też właściciela studia interesuje, jaką masz wiedzę i jak podchodzisz i jak dbasz, nie? Tak jak powiedziałeś, no nigdy pracownik nie przeniesie tego, tej jakości właściciela. No jasne, oczywiście, że tak, nie? Ale można naprawdę robić bardzo dobrą robotę, nie? Bardzo dobrą robotę. Z tego miejsca mogę pozdrowić Grześka Urbana, bo dawno żeśmy się nie widzieli. No. To był taki człowiek, który jest naprawdę niesamowitym fachowcem. Okej, czyli tak generalnie podsumowując, bo to też tak, żeby nie wybrzmiało tak negatywnie, jako osoba, która wchodzi w branżę, jest to świetna branża z dużym potencjałem, z wielkimi możliwościami, natomiast trzeba być świadomym tego, że po pierwsze pasja, po drugie zaangażowanie, pracowitość, wytrwałość i taka gotowość do ciągłej nauki, ponieważ nie jest to branża, której nauczysz się raz i znasz ją całe życie, tylko jest to branża, gdzie musisz cały czas się rozwijać, tą wiedzę pogłębiać i też, tak jak powiedzieliście dzisiaj w ciągu tego spotkania, branża zmienia się z każdej perspektywy i z perspektywy produktów, które są na rynku, my jako dostawcy zmieniamy jakość produktów i zmieniamy też ich skład i tak dalej. I tak samo też wygląda z perspektywy producentów samochodów. Czyli auta są też inne, ta jakość się cały czas zmienia i musimy te dwie, że tak powiem, dziedziny są łączyć i Wy tak naprawdę jako detailingi musicie to wszystko zebrać do kupy i po prostu dbać o to, żeby ten klient był zaopiekowany, a żebyście Wy cały czas mieli aktualną wiedzę. No rzeczywiście, że dokładnie. tak. No wiesz, jesteśmy w erze, gdzie chińskie auta zalewają rynek, tak? Tak. Gdzie ludzie nas często pytają, a co sądzisz o tym, nie? No ja sądzę tyle, że trochę ich zdążyliśmy rozebrać. Są, moim zdaniem, mają lakier te samochody, Tak. co jest bardzo ciekawe. Wróciliśmy tą erą, super, nie? O kurde, mierzysz 140, 150, 160, 120. Dolakierowane krawędzie. Jest, Wiesz, my nie? też u nas mamy dostęp w Polsce jeszcze do promila tej chińskiej motoryzacji. Nawet nie Dokładnie. wiem, czy do procenta. No, Ale no, miałem taki zdecydowanie, przykład, nie? gdzie auto po aucie odbierałem z klientem nowego Lexusa RX-a białego i dosłownie w następnym tygodniu odbierałem z klientem nowego MG HS-a też białego. No, I to te różnica. auto jedno wyjeżdżało, drugie wjeżdżało, wiesz, jedno złożone, drugie trzeba rozebrać, bo tam były też full body PPF-y. I na tym Lexusie tu coś niedolakierowane. Ja mówię, Łukasz, no tu nie zawiniemy. Na No, to jest białym najgorsze, będzie nie? to widać. To jest najgorsze. A dlaczego? Mówię, tu nie ma lakieru. No ale no przecież no nie wiem, może to reklamować. W tym Mówię, momencie Łukasz, powinieneś, to wiesz, nic nie da. odmówić usługi klientowi, teoretycznie po to, żeby go chronić, no bo bardziej go będzie wkurzała ta krawędź, która jest widoczna, na której będzie się zbierał brud, tak? Dokładnie. Niż to, że nie ma tam w tym miejscu folii. No i tak ten element czysto teoretycznie tam się nie przyklei. Nie? I mało tego, musisz go poinformować, że zabezpiecza auto, będąc świadomym ryzyka tego, że przy zerwaniu tej folii, bo nie wiem, gdzieś delikatnie przerysował i folia spełniła swoją funkcję, tak? Uchroniła ten lakier, więc no, wymieniamy ją. My odrywając folię możemy oderwać to z lakierem, No tak, a bo tu, on był niedolakierowany gdzieś tam, a tak? tu wiesz, no chińska motoryzacja wchodzi i okazuje się, że kurde, oni wyciągnęli to, co najlepsze. Oni tak, się z tym starają. Po prostu tak. Oni chcą zdobyć rynek, to widać. Ale nawet jak my demontujemy te auta, rozbieramy, tak? To jest różnica. Nie? Słuchaj, no tu masz milion spinek, gdzie niekiedy naprawdę przy niektórych markach, jak później... Ja mam taką zasadę. Jeżeli rozbieram auto, nawet z salonu, to ja nie patrzę, która spinka się złamała. Ja wymieniam zawsze komplet spinek na nowe. Informuję o tym klienta.
żeby mi nic nie trzeszczało, żeby nie było w ogóle żadnego problemu. Zawsze, często też jak odbieram auto z klientem z salonu, od razu na miejscu w salonie proszę o zestaw spinek na przykład do boczków, bo to najczęściej demontujemy, gdzieś tam zdjąć klamkę, lusterko. Okazuje się, że w chińskiej motoryzacji ty masz 4 toporne, mocne zatrzaski, 3 śrubki krzyżaki, boczek jest zdjęty. Tak, i potem składasz go z powrotem i nic nie czeszczy, nie? Mało tego, potrzebujesz zdjąć Różnica, klamkę nie? czy odpiąć lusterko, to odkręcasz 3 śrubki, lusterko jest zdjęte. A na przykład w Dodge'u Durango, który zapadł mi w pamięci mega bardzo, żeby zdemontować klamkę, musieliśmy wypróć lusterko, wyjąć szybę, prowadnicę do szyby, ogólnie zostawić gołe drzwi, żeby odkręcić klamkę, bo jednej śrubki nie można było odkręcić, tak? I takich przykładów jest masę, gdzie na przykład w Audi, żeby zdemontować lusterko, musisz wyjąć je z całą wiązką. W RS7 jest cała wiązka upięta w drzwiach, a wystarczyło zrobić kostkę. No i to są takie rzeczy, które myślimy sobie, że wchodzimy jako nowi ludzie i to wszystko fajnie pójdzie, nie? I też, że my mamy tą wiedzę, my się urodziliśmy jako mechanicy Audi, wiemy jak one było poskładane i wiemy jak go rozebrać, jak go złożyć. Nie, również się posiłkujemy internetem, być może ktoś gdzieś to nagrał, ktoś pokazał. Często bardzo trudno się jest dowiedzieć od dealera, od salonu. Oni tak? sami nie Gdy wiedzą. prosimy- No oni nie wiedzą, Oni- dokładnie. Przy nowych modelach przecież oni tego nie rozbierali. Oni nie mają pojęcia, wiesz, ja się na tym przekonałem, kiedy kupiłem własne auto, gdy chciałem go serwisować w salonie tam u siebie, tak, w Rybniku. Powiedzieli, Jacek, nawet my w życiu nie widzieliśmy tego samochodu na oczy. Nie, jedź indziej, bo tu chłopcy nie będą wiedzieli, nie? Ludzie w salonach nie urodzili się dla danej marki. Tak. Po prostu. Tak samo my nie urodziliśmy się detailerami. Trzeba to zrozumieć. My też się ciągle codziennego dnia uczymy, nie? Każdy dzień jest nauką. Po prostu. W sumie to jest taki aspekt, który troszkę pominęliśmy, tego wrappingu, detailingu, ten demontaż tych samochodów. Tak. Tak. My niekiedy te auta rozbieramy naprawdę, gdzie miałem tematy po wybuchu gaśnicy, po jakichś aktach wandalizmu, gdzie Na te przykład. auta musisz rozebrać praktycznie do Tak, od tego, podsufietki aż po podłogę, nie? jak wyglądały w fabryce. Miałem auta po powodziach, O, to są które przypadki. były zalane dosłownie po pół szyby. Wiecie, ja nie wnikałem, co klient chce z tym autem dalej zrobić, tak? Była robota do wykonania, nikt się nie chciał tego podjąć, okej, robimy. Informowałem o kosztach, informowałem, że na przykład trzeba będzie kupić wiele elementów nowych, bo nie opłaca, nie tyle, co nie opłaca tak, się ich reanimować, co dokładnie. po prostu one są zniszczone. Musisz kupić nowe, nie? Więc musimy potrafić rozebrać to auto, złożyć to auto i często, gęsto zdarza się tak, że wyłapujemy rzeczy, które zostały pominięte w fabrykach. No. Tu brakuje śrubki, tu brakuje spinki, a tu nie ma wygłuszenia, ale temat wygłuszeń samochodów to już moglibyśmy kolejne to w 2 ogóle jest godziny taki temat, rozmawiać. który jest tak naprawdę na kolejne godziny rozmowy. Tak. Ja już tak powiem, bym chciał już to podsumować, dlatego że też bym chciał zostawić coś na temat, w sensie zostawić coś na spotkania z Wami na autokosmetyce, bo tak jak wcześniej powiedziałem, będziecie na miejscu na autokosmetyce. Jeżeli macie jakieś pytania wtedy do chłopaków na temat produktu, na temat branży, na każde pytanie Wam odpowiedzą. Co ja bym chciał dzisiaj Wam za ten Wasz czas tutaj podziękować, za to, że się tutaj, że tak powiem, sobotę wolną poświęcili na to, żeby do nas przyjechać. I po To my prostu, dziękujemy, że to tak, mogła być sobota. Tak, Środek bo w tygodniu byłoby ciężko, żebyśmy się tu spotkali. Tak Środek jak sezonu, chcieliście. więc jest podkorek, nie? co, dziękuję Wam za Waszą obecność, za Waszą wiedzę, za to, że się tym podzieliliście. Życzę Wam powodzenia dla każdego Was osobno w swoich studiach. No i co, do zobaczenia na targach. Jeżeli właśnie jeszcze nie macie wejściówek na targi, a jesteście naszym klientem, zapraszamy do kontaktu. Mamy dla Was bezpłatne wejściówki na autokosmetykę. Do zobaczenia na miejscu i co, powodzenia w branży. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy i, Dziękuję, Michał. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. i do zobaczenia na targach. Tak, zapraszamy na targi.